Wiesz może, o czym będzie dzisiejszy film? Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj myślę, że już domyślasz się, o czym będzie ten film, prawda? Dzisiaj porozmawiamy o pobieraniu krwi. To bardzo trudny temat, wiem. Każdy z nas kiedyś będzie w końcu musiał mieć tą krew pobraną, więc myślę, że będzie Wam troszeczkę łatwiej, jeżeli poznacie ten temat troszeczkę bliżej. Ja mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę medyczne filmy, medyczne komiksy po to, by ułatwiać małym pacjentom zderzenie z medycyną, po to, żeby edukować, ponieważ edukacja medyczna nie należy tylko i wyłącznie do rodzica, jest też częścią mojej pracy. Dlatego zapraszam Was na kolejny film. Jeżeli podoba Wam się ta treść, jeżeli podobają Wam się te filmiki, jeżeli uważacie, że te tematy są dla Was przydatne, to proszę subskrybuj ten kanał lub zostaw w komentarzu informację dla mnie, czy Ci się podobało, czy nie. A tymczasem zaczynajmy. W dzisiejszym filmie powiem Wam dokładnie o tym, co to jest krew, gdzie ona właściwie się w naszym ciele znajduje, po co w ogóle wykonujemy badanie krwi i omówimy to na prostym przykładzie. Następnie pokażę Wam, jakie sprzęty są używane do pobierania krwi, co będzie potrzebne, czego możecie się spodziewać i krok po kroku omówimy każdy etap tej procedury medycznej. Na koniec proponuję Wam praktyczne porady, jak się do takiego badania przygotować oraz jak zniwelować stres i być może trochę ból związany z samym pobraniem. Co to jest krew? Jest to po prostu specjalny czerwony płyn, który jest w Twoim ciele i jest bardzo potrzebny Twojemu ciału do życia. Krew produkowana jest w szpiku kostnym, tak jest w środku w kościach. Krew jest zbudowana z dwóch części. Z części płynnej, czyli osocza, części stałych. Osocze, czyli ta część płynna, zawiera dużo wody, wiele składników mineralnych, makroelementów, witamin, białek, hormonów. To wszystko jest w formie płynnej. Natomiast część stała, czyli elementy morfotyczne, no tutaj mamy już różne komórki krwi, które mają swoją specjalną funkcję. Na przykład mamy czerwone krwinki. Ich funkcją podstawową jest przenoszenie tlenu. Mamy krwinki białe, leukocyty, które odpowiadają za naszą odporność, chronią nas przed ewentualnymi bakteriami i wirusami. Następnie mamy płytki krwi, trombocyty. To są krwinki, które odpowiadają za utrzymanie ciągłości naczynia. Jeżeli na przykład dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, to one natychmiast pomagają przy zamykaniu tego uszkodzenia, czyli pełnią taką funkcję naprawczą. Krew jest bardzo ważnym płynem naszego ciała. Główną rolą jest tak naprawdę transport wszystkich pozytywnych, bardzo potrzebnych naszym komórkom substancji odżywczych, ale również odbiór nieprawidłowych i niepotrzebnych już odpadków. Odpowiada również za utrzymanie ciągłości naczyń i naprawę ich w razie uszkodzenia. Chroni nas przed intruzami, ale także dzięki krążeniu krwi jest nam stale ciepło w każdych elementach naszego ciała. I tak sobie myślałam, jak Wam to prosto wytłumaczyć. Wyobraź sobie, że krew to taki wagon pociągu, który transportujący bardzo dobre składniki odżywcze, jakieś pokarmy, pyszne jedzenie. Gdzie się znajduje krew i skąd ją pobieramy? W ciele dorosłego człowieka znajduje się 5 do 6 litrów krwi. To bardzo dużo, prawda? Ale każdy płyn wymaga jakiegoś naczynia, bo inaczej by się wszystko rozlało, prawda? I takim pojemnikiem są właśnie w naszym ciele naczynia. Naczynia, które nazywamy tętnicami oraz żyłami, są połączone ze sobą w układ rur, który nazywamy układem krążenia. By krew krążyła, potrzebna jest również specjalna pompa, i tą pompę już znacie, nazywamy ją sercem. Ten układ naczyń, czyli układ krążenia, można by porównać do takiego wielkiego systemu torów kolejowych, po których jedzie nasza krew, krąży krew. Mają zawsze tą samą trasę i muszą dotrzeć do najmniejszej komóreczki naszego ciała. Czyli z każdym uderzeniem Twojego serca pociąg wyjeżdża z serca, krąży po ciele, jedzie do płuc, do wątroby i wraca z powrotem do serca, by znowu rozpocząć od początku tą trasę. No okej, no ale to po co badamy w ogóle krew? No to wyobraź sobie, że ta krew właściwie wie o Tobie wszystko, co się dzieje, w jakim narządzie i w jakim czasie. Bardzo często, kiedy chcemy się dowiedzieć, czy coś Ci dolega, badanie krwi potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
Wykonując badanie krwi, chcemy dowiedzieć się, jaki jest skład naszego pociągu, co w nim w środku siedzi, czy czegoś jest za dużo, czy czegoś jest za mało, czy jest tam jakiś intruz, którego nie powinno tam być. Zadaniem lekarza jest wybranie odpowiedniego badania po to, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, co Ci dolega, bo badań jest olbrzymia ilość i naprawdę nie jesteś w stanie wykonać ich wszystkich naraz. Opowiem Wam krótki przykład. U mojego pacjenta po wykonaniu morfologii krwi obwodowej z wyniku mogłam wyczytać, że niestety z jakiegoś powodu ma mniej krwinek czerwonych i jego krwinki czerwone są mniejsze niż powinny być. Na podstawie tego wyniku mogłam zaproponować mu dodatkowe badania. Okazało się, że jego magazyn żelaza, czyli ferytyna, był kompletnie pusty. Miał mało żelaza również we krwi obwodowej i dlatego krwinki były małe i słabe. Dzięki temu, że był bardzo dzielny i dał radę wykonać pobranie krwi i wykonać badanie krwi, byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czemu ostatnio się czuł troszeczkę gorzej i bardzo łatwo byliśmy w stanie ten stan naprawić. Jakie sprzęty są używane do pobrania krwi? Potrzebna jest staza. To jest taka specjalna opaska, którą pani pielęgniarka bądź pan pielęgniarz założy Ci na ramię. Płyn odkażający. Potrzebna jest oczywiście igła. No niestety, bez tego się nie obędzie. Spójrz, jak wiele różnych kolorów. W ten sposób oznaczamy wielkość igły, średnicę igły. Mamy bardzo duże i bardzo małe. Do małego naczynia używamy oczywiście najmniejszych igieł, jakie są potrzebne. Igła w środku jest pusta. To jest taka mała rureczka, która jest wprowadzana przez skórę, dosłownie na kilka milimetrów pod skórę. Strzykawka służy do wyciągnięcia krwi, zaciągnięcia krwi przez igłę. Plasterek, no czymś musimy zabezpieczyć to miejsce po pobraniu, prawda? No i oczywiście naklejka dzielny pacjent, bez tego się nie obejdzie. Jak przebiega pobieranie krwi? Krok po kroku. Najpierw przywita Cię pielęgniarka bądź pielęgniarz i poprosi Cię, byś usiadł na specjalnym krześle. Można też usiąść rodzicom na kolanach. Następnie będzie oglądać Twoje ręce i będzie szukać miejsca, gdzie jest naczynie wyczuwalne przez skórę. Na Twoje ramię zostanie założona staza, czyli ta specjalna opaska. Poczujesz tylko ucisk, to nic nie boli, ale opaska sprawi, że Twoje naczynia zaczną być bardziej widoczne. Następnie miejsce, które pielęgniarka bądź pielęgniarz będą chcieli ukłuć, zostanie przemyte specjalnym płynem dezynfekującym po to, by skórę odkazić wszelakich bakterii. Uwaga, teraz nastąpi ukłucie i to chyba najstraszniejsze z całego badania, prawda? Ale jeżeli rozluźnisz mięśnie, nie będziesz ich napinać, to wcale nie powinno aż tak bardzo boleć. Możesz patrzeć po prostu w drugą stronę. Pielęgniarka zdejmie stazę i będzie przykładała do tej samej igły następne probówki, w zależności od tego, ile krwi musi być pobrane do badania. Samo pobieranie krwi nie boli, boli tylko ukłucie igły. Gdy już wszystkie potrzebne probówki są wypełnione krwią, pielęgniarka usuwa igłę i w tym momencie przykłada w miejsce ukłucia gazik i lekko go uciska. Chodzi o to, byś nie dostał siniaka w miejscu wkłucia, więc lepiej przytrzymać go troszeczkę dłużej i po kilkunastu minutach zakładamy plasterek i ręka jest jak nowa. No a wyniki? Wyniki dostaniesz dopiero po przebadaniu tej krwi, no bo to było dopiero pobranie. Krew musi trafić do laboratorium, gdzie zostaną wykonane dodatkowe testy, a Ty otrzymasz wynik w postaci papierowego wydruku po kilku dniach, a czasami nawet po kilku godzinach. To zależy od badania. Przecież to boli, prawda? No tak, boli. Jednych bardziej, drugich mniej, ale boli. To co zrobić, by następnym razem było ciut lepiej? No to teraz przejdźmy do tych praktycznych porad, jak zmniejszyć stres przy pobieraniu krwi. Po pierwsze, nie straszcie dzieci lekarzem, ani pielęgniarką. Zaraz przyjdzie pani doktor i da Ci zastrzyk, jak będziesz taki niegrzeczny. No chwila, takiego lekarza to ja też bym się bała, nawet bez igły. Omów z dzieckiem krok po kroku, co będzie miało miejsce w trakcie pobierania krwi. Czego może się spodziewać? Jakie będą sprzęty użyte? Możecie to przećwiczyć na misiu, przy użyciu zabawkowych zestawów lekarskich albo jakiejś małej strzykawki. Jeżeli główną przyczyną stresu u dziecka przed pobieraniem krwi jest lęk przed bólem, to omów ten problem ze swoim lekarzem pediatrą. Istnieją specjalne kremy znieczulające, które możemy zaaplikować przed pobraniem krwi i w ten sposób dziecko nawet nie poczuje ukłucia. Problem z głowy.
Obiecaj dziecku nagrodę po pobraniu krwi. Może to być naklejka lub wspólnie spędzony czas. Pamiętaj proszę, że pobieranie krwi mimo wszystko jest badaniem inwazyjnym, więc wykonujemy je zwłaszcza u dzieci tylko w momencie, kiedy są do tego wskazania. Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania. Wykonanie morfologii krwi czy glukozy, nie będąc na czczo, czasami generuje błędne wyniki, więc zawsze omów ten temat ze swoim lekarzem. Starsze dzieci mogą bać się widoku krwi. Postaraj się wówczas, by dziecko patrzyło w inną stronę, zabaw je rozmową. Czasami niektórym robi się nawet słabo na widok krwi. Poinformuj o tym personel medyczny, po to, by pobieranie krwi mogło się odbyć należąco. No i jak myślisz? Boisz się teraz ciut mniej? Wiesz może teraz o pobieraniu krwi wszystko? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będzie Wam zdecydowanie łatwiej następnym razem i że ten film był dla Was pomocny. Pamiętaj, że każdy z nas w końcu w życiu będzie musiał się poddać takiemu badaniu i będzie tą krew miał pobraną, więc lepiej się do tego przygotować, prawda? Bo to serio nic strasznego. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, zostaw je proszę w komentarzach pod filmem. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie kanał, dajcie lajka, a tymczasem widzimy się w następnym filmie. Pa!